Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Ciebie oraz naszych widzów i inne osoby oglądające i słuchacze i słuchaczki w podcaście, który nazywa się A co mnie to obchodzi? W którym próbujemy pokazać taki świat, w którym jest więcej rozwiązań niż problemów. Bo to jest to, o co chodzi Aszotce. A dzisiaj moją gościnią jest Marta Jagusztyn. Dzień dobry. Ashoka Fellow, badaczka, ewaluatorka i współzałożycielka Fundacji Lasy i Obywatele. Pytanie numer 1. Dlaczego powinien w ogóle obchodzić mnie los lasów? Ponieważ na przykład pewno chcesz oddychać czystym powietrzem. Albo na przykład jesteś zainteresowana taką kwestią, co dzieje się ze zmianami klimatu. Albo na przykład, czy jest powódź albo susza. Lasy regulują tak zwane stosunki wodne. Zapewne chcesz pójść gdzieś na spacer do jakiegoś miejsca, które nie jest prywatne, tylko publiczne i dbać o swoje zdrowie fizyczne albo psychiczne. Znam ludzi, bardzo poważnych ludzi, naprawdę nie wiem, kto to jest, ale mówią: Marta, ja do tego lasu przychodzę, mam ochotę się zakopać w tym mchu, tutaj siedzieć i tutaj się regeneruję. Również zapewne może cię po prostu interesować to, żeby zachowane były gatunki zwierząt i gatunki roślin. Może to jest dla ciebie wartość sama w sobie. A może też na przykład widzisz to, że ta bioróżnorodność wpływa na to, że nie wiem, więcej możemy produkować leków, że ekosystemy lepiej działają. No i może na przykład właśnie chciałabyś być obywatelką, mieć takie przekonanie, że nie jesteś tylko trybem, który jakoś tam funkcjonuje i produkuje jakąś wartość, ale również, że współtworzysz jakąś wspólnotę i masz w ogóle prawo coś powiedzieć i że twoje prawa obywatelki gdzieś tam zapisane są rzeczywiście przestrzegane. No i przekonałam cię? Ten ostatni kawałek mnie przekonał, że nie chcę być trybem. To mi A chcesz mieć brudne powietrze i chcesz, żeby cię zalewało? No wiesz, nie mieszkam na terenach zalewowych, mogę pójść sobie do łazienek zamiast do lasu. Nie potrzebuję się zakopywać w mchu. Ale wiesz co, zastanawiam się, co ma wspólnego w ogóle moje prawa jako obywatelki z lasami. Bo to jest, mówisz, że mogę chcieć być obywatelką i mieć coś do powiedzenia. No mogę, ale dlaczego akurat o lasach? Dlatego, że lasy też są częścią tego kraju i są częścią naszego środowiska. I takie mamy szczęście w Polsce. I ja uważam, że to jest szczęście, że 80% lasów w Polsce to są lasy publiczne, nasze wspólne w zarządzie Lasów Państwowych. I w ogóle, jeżeli chodzi o środowisko, nawet jeżeli własność jest tam prywatna, ale szczególnie jeżeli jest publiczna, no to te twoje prawa do informacji, do współdecydowania, co się dzieje z twoim środowiskiem, do odwołania się do sądu, jeżeli coś złego się dzieje, no one są wszystkie zapisane. Tak? Są zapisane w polskim ustawodawstwie, są już zapisane w układach, które podpisała Polska, również jako część prawa europejskiego. I stąd wynikają twoje prawa jako obywatelki. Bo ja myślę, że dotykasz to właśnie strasznie ważnej rzeczy. Mam trochę takie wrażenie, na przykład jak ja myślę o lasach państwowych, no to myślę o nich trochę tak jak o innych spółkach Skarbu Państwa, typu, nie wiem, Orlen albo coś, że to jest po prostu firma i ta firma coś sobie robi. Ale myślę, że to, że ta firma jej zadaniem jest zarządzanie czymś, co jest dobrem wspólnym, myślę, że to nie jest coś takiego, co wszyscy mają w głowie. Pewno nie jest. Polecam, jak ktoś ma samo zaparcie, czytanie ustawy o lasach, bo to jest ten akt, który to reguluje. I to nie tylko chodzi o to, że to jest dobro wspólne, ale to chodzi również o to, że to jest z bardzo wielu perspektyw zasób strategiczny. Coś, co dla nas wszystkich jest niezwykle ważne. Z bardzo, bardzo wielu powodów, które próbowałam wyłuszczyć na początku, ale to jest tylko część. Okej. Czyli powiedziałeś, że tak, to jest zasób strategiczny, bo dzięki niemu nie ma powodzi, mogłoby nie być powodzi. W górach na przykład. Ostatnia powódź
była wielka dyskusja na ten temat. Oczywiście to nie jest tak, że gospodarka leśna spowodowała powódź. Nie. Natomiast adaptacja tej gospodarki leśnej w lasach wodochronnych, to są wszystkie lasy wodochronne tam w tych okolicach, mogłaby spowodować, żeby ta powódź była mniejsza. Czyli to jest jedna kwestia, to jest właśnie ta kwestia takiej równowagi biologicznej, którą lasy pomagają nam zachowywać i od której jesteśmy zależni. Powiedziałaś też o czystości środowiska. Środowiska powietrza. O czystości powietrza, że lasy, myślę, że to jakoś wszyscy ogarniamy, tak? To prawda. Ale ja rozumiem, że początek tego, co ty zaczęłaś robić, wziął się nie z takich dużych lasów gdzieś w górach, które są płucami Polski, tylko z takich lasów koło domu. Ale jakby lasy koło domu też są płucami dla tych osób, które koło nich mieszkają, tak? I też spełniają bardzo wiele funkcji. Oczywiście mamy takie duże lasy istotne, wodochronne na północy. Mamy takie kompleksy stare, bioróżnorodne, głównie na wschodzie, ale też w innych miejscach. No ale są też jeszcze te lasy za płotem, te lasy koło domu. No i one też pełnią bardzo wiele tych tak zwanych mądrze funkcji regulacyjnych dla tych lokalnych społeczności. Tak samo jak ruchy miejskie robią takie eksperymenty, że chodzą i sprawdzają, jaka jest temperatura, jak są upały w momencie na ulicy, jak są drzewa i nie ma drzew, to samo można zrobić na przykład na zrębie i poza zrębem i to ma wpływ na mikroklimat danej miejscowości, która jest koło tego lasu. Te lasy poza tym, te takie lasy codzienne, no one mają też te funkcje rekreacyjne, to się mówi rekreacyjne, ale są też na przykład funkcje prozdrowotne i są ekonomiści, którzy próbują te wartości przełożyć w kapitalistycznej logice na pieniądze. I są na przykład takie badania profesora Marka Giergicznego, który badali wyłącznie wartości rekreacyjne. Już nie patrzy na zdrowie, na to, ile oszczędzamy na lekarzach, jeżeli mamy miejsce, gdzie możemy chodzić na spacery, ale patrzy na rekreację i według jego badań czyni się różne założenia, ale może być tak, że przy niektórych założeniach to zysk, który otrzymujemy z tych lasów na rok właśnie rekreacyjnych, ze wszystkich lasów w Polsce, równa się przychodowi lasów państwowych prawie, a przychód lasów państwowych to jest 15 miliardów złotych, a to są tylko wartości rekreacyjne. Nie mówimy o tych wartościach regulacyjnych, nie mówimy o zdrowiu fizycznym czy psychicznym, czy innych rzeczach, więc to są niezwykle duże wartości, tylko że te wartości, na które my zwracamy uwagę, tak zwane pozaprodukcyjne usługi ekosystemowe świadczone przez lasy, one się nie przekładają bezpośrednio na pieniądze i dlatego trochę trudniej jest o nich mówić, ale coraz bardziej się okazuje, że one są ważne. W momencie, kiedy jest taka powódź, jak była niedawno na południu, no to ludzie już wtedy zauważają, że to jest problem i że to jest bardzo istotna funkcja. Myślę, że też ta wartość rekreacyjna lasu była bardzo taka widoczna w COVID-zie, gdzie nagle po prostu wszyscy ruszyli do lasu. Ja mieszkam pod Warszawą na wsi w lesie i nigdy nie było w moim lesie tyle warszawiaków, jak wtedy, kiedy się okazało, że nie wolno iść do lasu. No ale bo po prostu nagle ludzie poczuli, że oni muszą być w tym lesie. To był dodatkowy element też, który dodały nam lasy państwowe, totalnie nie wiem dlaczego, że w pewnym momencie zakazały nam chodzenia do lasu, więc wszyscy do nich ruszyli. Natomiast rzeczywiście to było miejsce, gdzie można było podczas COVID-u poczuć się wolnym i też sam COVID, mam wrażenie, że przyczynił się do tego, że ludzie, z którymi pracujemy, tak zwane lokalne ruchy leśne, urosły w siłę, tak? Bo ludzie zauważyli te wartości. No dobra, to załóżmy, że dałam się przekonać, prawda jest taka, że nie musiałaś mnie przekonywać, że lasy są ważne i potrzebne. Z różnych powodów, albo ekonomicznych, albo naszego dobrostanu, albo właśnie równowagi w ekosystemie. No ale jakie jest zagrożenie? Jakby o co chodzi? Lasy są. Zarządza nimi profesjonalna spółka Skarbu Państwa, Lasy Państwowe. To nie do końca jest spółka Skarbu Państwa, tak na marginesie. To jest twór, który jest tym, czym chce być, w czym jest w danym momencie wygodnie być. To jest specjalny byt, jeżeli chodzi o osobowość prawną. To tak na marginesie. W czym jest problem? No problem jest w tym, że pozyskanie drewna w Polsce szybko rośnie. W ostatnich to lasy mają trochę inny
trochę działają w innym cyklu, bo to jest taki cykl jak długość ludzkiego życia, ten cykl produkcyjny. Ale przez ostatnie 10-15 lat to pozyskanie po prostu dużo w Polsce wzrosło. I tych zrębów jest po prostu coraz więcej. A zrębów to jest miejsce, gdzie wyrąbano las. Można rąbać na różne sposoby, ale już nie wchodźmy w szczegóły. I po prostu zręby nie pełnią tych wszystkich pozaprodukcyjnych funkcji, o których mówiłam, tak jak ekosystem pod tytułem las, bo dla normalnego człowieka, przeciętnego człowieka zrąb nie jest lasem. Dla lasów państwowych zrąb jest lasem i dlatego lasy państwowe mówią nam, że lesistość rośnie, ponieważ zręby włączają również do lesistości i do lasów, ale las dla większości osób jest żyjącym ekosystemem i może pełnić te funkcje, o których mówimy, tylko wtedy, jeżeli żyje. Oczywiście, i muszę tutaj zastrzec, bo zawsze to mówię, nie chodzi o to, żebyśmy nie używali drewna. Siedzimy przy drewnianym stole, jak każdy leśnik by nam powiedział, i to jest bardzo fajne, tak? Super stół. Natomiast i musimy tego drewna używać. Problemem w Polsce jest to, że drewnem w Polsce zarządzamy bardzo niemądrze. Marnujemy je, spalamy je w elektrowniach, takie pełnowartościowe drewno. Część tego drewna nieprzetworzonego eksportujemy, a jeżeli chodzi o recykling drewna, to w ogóle jesteśmy w lesie. A to są wszystkie rzeczy, tak, nomen omen. To są wszystko rzeczy, które mogłyby nam pomóc w o wiele mądrzejszy sposób gospodarować drewnem i zachować trochę tych lasów dla bioróżnorodności, dla tych usług, które one świadczą dla nas ludzi, jako nasze środowisko życia i tak dalej i tym podobne. Więc to są wszystko problemy, z którymi jako obywatele i obywatelki, jeżeli chcemy być odpowiedzialni, to możemy próbować się zmierzyć i jakoś wpływać na sensowniejsze rozwiązania, bo mówimy o rozwiązaniach. To rozumiem, że jest tak. Mamy lasy są ważne i je lubimy. Te lasy, oddaliśmy je w zarząd organizacji i czujemy, że ona nie kieruje się, znaczy chyba wygląda, jakby kierowała się głównie zyskiem finansowym, a niekoniecznie zachowaniem takiej równowagi i tych walorów lasów, które nam są potrzebne, z których my lubimy korzystać. No ale to są jakieś bardzo duże klocki. Co może zrobić obywatel albo obywatelka, której ktoś chce wyciąć las obok domu? Obywatel i obywatelka może próbować działać na paru poziomach. Po pierwsze, może działać lokalnie i jakby chciała zacząć lokalnie, to jeszcze może się do nas zgłosić, bo tym, co robimy, jedną z rzeczy, którą robimy jako Lasy i Obywatele, albo Lasy i Obywatelki, bo nazywamy się tak bądź tak, to jest tworzenie narzędzi, map, podręczników, które służą takim osobom. Tam się można dowiedzieć, w jaki sposób mogę pozyskać informacje o moim lesie, w jaki sposób wnioskować o tą informację. Jak wygląda cykl planowania lasów państwowych? Kiedy się odbywają tak zwane konsultacje społeczne i co mogę zrobić, żeby one miały sens i żeby mój głos został usłyszany? Albo jeżeli ten głos nie jest w ogóle słyszany, to czy mogę podać, jeżeli znajdę jakieś naruszenia prawne, to czy mogę podać lasy państwowe do sądu i w jaki sposób to zrobić? Jest to bardzo trudne, ale możliwe. Na ten temat już nawet się wypowiada Europejski Trybunał Sprawiedliwości, więc sprawa jest gruba. Ale tak jak mówię, można również do tego momentu dojść i w tym też, tutaj też możemy doradzić. Więc można działać na poziomie lokalnym i my jako fundacja istniejemy od 3 lat i nawet jeszcze dłużej niż 3 lata, to właśnie wspieramy różne lokalne grupy w takich działaniach. No ale lokalne działania mają swoje granice. I jeżeli się jest taką osobą lokalnie działającą dla lasów, to wcześniej czy później, nawet jeżeli wiele rzeczy nam się uda,
Tak jak na przykład mnie, bo ja sama zaczynałam od dokładnie takiej samej historii, że zaczęło się od mojego lasu i się dowiedziałam, że trzeba coś takiego założyć, jak fundacja. Bo właśnie dochodzimy do takiego punktu, że okazuje się, że mogę sobie lokalnie działać i może nawet mi się pewne rzeczy udadzą, ale bez rozwiązań systemowych, no to dużo nie zmienię. No może ochronie, jak będę bardzo uparta i wygadana, to i przekonam leśników, że będę dla nich problemem, to może odpuszczą mi kawałek u mnie, ale wytną 3 kilometry dalej. No to jest bez sensu, tak? Potrzebujemy rozwiązań systemowych i wcześniej czy później każdy dochodzi do tego wniosku. I rok, 2, 3, 4 lata temu myśmy do tego wniosku doszli i doszły do tego wniosku też inne grupy, z którymi w Polsce pracujemy, a takich grup jest już powyżej 150, które coś długoterminowo bądź średnioterminowo lokalnie dla lasów robią. No i jakby rzeczą, która przychodzi do głowy w normalnym, demokratycznym państwie jest próba wpłynięcia na rozwiązania systemowe, czyli politykę leśną. Na poziomie ogólnopolskim, a może nawet europejskim takie zmiany się dzieją, takie dyskusje się toczą. No i akurat w Polsce tak się stało, że ta nasza działalność i powstanie takiej trochę nowej jakości w ruchu leśnym, bo wcześniej istniały w Polsce takie duże, tradycyjne organizacje proprzyrodnicze, ale one się raczej zajmowały tymi bardzo wartościowymi przyrodniczo, bioróżnorodnościowo lasami. Puszczą Białowieską, Karpatami. Natomiast ten ruch, z którym my pracujemy, to jest ruch ludzi, którzy zajmują się lasami wartościowymi przyrodniczo, ale też lasami wartościowymi społecznie. Więc ten ruch powstał i akurat tak się złożyło, że to się dodało do sytuacji politycznej. I mieliśmy, jak wszyscy wiemy, w roku 2023 wybory i przed tymi wyborami już ten ruch był na tyle silny, że łącznie z tymi organizacjami przyrodniczymi był w stanie wrzucić temat lasów do debaty politycznej. I to w zasadzie nie był tylko ruch i te organizacje, mam wrażenie, że w ogóle opinia publiczna zainteresowała się lasami. Są osoby, które nie działają konkretnie dla swojego lasu, no ale już na przykład wrzuciły na jakieś swoje media społecznościowe zdjęcie z rębu, bo się zdenerwowały, bo poszły gdzieś i zobaczyły, że ten las jednak wygląda jak pobojowisko, a na przykład jest ważny z jakiegoś tam względu. Więc takich ludzi było sporo i politycy też to wyczuli. Wyczuły to też samorządy. Tradycyjnie było tak, że samorządy były przeciwne ochronie przyrody w Polsce, a teraz już w wyniku tego, że jest lokalna presja, że ludzie piszą petycje, też jakoś tak się obywatelsko zaaktywowali, to również samorządy, jak i politycy na poziomie ogólnopolskim w większej liczbie widzą problem ochrony środowiska, ochrony przyrody, w tym ochrony lasów, jako problem polityczny. I przed wyborami po raz pierwszy w zasadzie w historii Polski te lasy weszły do debaty politycznej i nasz obecny premier też przed wyborami miał bardzo proekologiczne poglądy, teraz ma trochę mniej, już mu przeszło. Natomiast padło tam bardzo wiele obietnic i te obietnice nie tylko padły przed wyborami, ale również zostały, jeżeli chodzi o lasy, zapisane w umowie koalicyjnej. I mamy takie obietnice, jak wyłączymy 20% lasów cennych z wycinki i umożliwimy społeczną kontrolę nad lasami. Oprócz tego są również deklaracje do tworzenia nowych parków narodowych, jak i też deklaracje dotyczące tego, że mamy zaprzestać spalania drewna w elektrowniach i mamy ograniczyć eksport pełnowartościowego drewna poza Unię Europejską. No i są próby wdrożenia tego. I tutaj też można działać. I to jest też coś, co my robimy, to znaczy umożliwiamy osobom, które od dłuższego czasu są zaangażowane w ruch leśny, branie udziału w tych procesach, które się odbywają. I tutaj też trzeba przyznać, że też pewnego rodzaju platformy czy fora, takie rozmowy partycypacyjne są tworzone przez ministerstwo. No i na tym poziomie też zdecydowanie należy działać. Co nie oznacza, że można odpuścić kontrolę lokalną i mobilizację lokalną, bo to wciąż jest jednak niezwykle istotne, żeby politycy pamiętali, bo nasz premier na przykład zapomniał. Ale trzeba tym politykom przypominać, że jest to kwestia ważna, bo żyjemy
w trudnych czasach, ale to są również czasy katastrofy klimatycznej i to jest jedno z największych zagrożeń, które nad nami wisi i musimy się zaadaptować. Mam nadzieję, że w tym momencie już jesteś przekonana, ale jak nie, to będę kontynuować dalej. No właściwie jestem przekonana. Trochę to nie jest tajemnica, że ja jestem przekonana od początku, tylko próbuję szukać dziury w tym, co ty robisz. Ja myślę, że to, co jest, wiesz, to, co mnie bardzo porusza w waszej pracy, to jest to, że to jest taka w sumie jednak dosyć szybko widoczna siła wielu osób, które się połączyły i robiły coś razem. Że wiesz, jak od tego mojego lasu za płotem, czy tam kawałek od mojego domu, ja mogę dojść do tego, że siedzimy przy stole i rozmawiamy właśnie z politykami, polityczkami, którzy rzeczywiście mogą mieć wpływ na regulacje. To, czy zdecydują się na nie, czy nie, to jest oczywiście zupełnie inna historia i pewnie następnych kilka miesięcy albo lat. Słuchaj, no to dobra. Jestem przekonana. Warto jest to robić. Rozumiem, że warto jest to robić nie tylko jeśli mój lokalny las jest zagrożony, prawda? Mogę też po prostu uznać, że lasy są ważne w ogóle i też się zaangażować. To teraz mam takie pytanie. Ktoś posłuchał tego podcastu lub ktośa, bardzo się przejął lub przejęła. Powiedziała, kurczę, to ja też chcę coś zrobić. Co ma robić? No właśnie, musi się zdecydować, czy chciałby bądź chciałaby działać lokalnie, czy bardziej ogólnopolsko, czy tak i tak. To wszystko jeszcze zależy od tego, ile się ma czasu, bo to też jest bardzo istotny zasób. A taki na przykład lokalny aktywizm leśny to zabiera dużo czasu i dlatego też bardzo rekomendujemy tworzenie grup, a nie działanie indywidualne, żeby się nie powypalać. No, po pierwsze może poszukać lokalnej grupy. Tych grup jest już całkiem sporo. Jeżeli mieszka... Jak się ich szuka? No, kontaktuje się z nami. Czyli trzeba wygooglować lasyobyvatele.pl i tam jest parę zasobów, które pozwalają się zorientować. Po pierwsze idziemy na mapę Zanim wytną twój las, nasz przebój. I to jest mapa, która obrazuje, jakie rębnie są, i to jest taka metoda, rębnie to są różne metody wycinania lasu, są planowane we wszystkich lasach w Zarządzie Lasów Państwowych w Polsce. To idziemy na tą mapę i sprawdzamy, co się będzie działo w lasach, które nas dotyczą. Może jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że tam nie są planowane jakieś bardzo intensywne rębnie, aczkolwiek to jest mało prawdopodobne, ale może tak być. I to jest pierwsza rzecz, którą sprawdzamy. Druga rzecz, którą sprawdzamy, to jest inna mapa, którą prowadzimy też na tej stronie internetowej. To jest mapa inicjatyw. I tam możemy sobie sprawdzić, czy w okolicach miejsca, gdzie mieszkam, są już grupy, które dla lasów działają. Jeżeli taką grupę znajdziemy, to można napisać do nas na kontakt@lasyobyvatele.pl i my z taką grupą możemy połączyć. Na naszej stronie możemy również znaleźć inne ciekawe akcje, w które możemy się włączyć. I mamy taką akcję, że dla osób, które mają trochę mniej czasu, akcję dotyczącą chronienia drzew dziuplastych. Możemy pójść na spacer do lasu. Drzewa dziuplaste teoretycznie powinny być chronione. W praktyce zdarza się dość często lasom państwowym. Dziuplaste, czyli takie, które są dziuple. Tak, drzewo dziuplaste to jest takie, które jest dziupla, to jest taka podstawowa kategoria, tak naprawdę mówimy o drzewach biocenotycznych, czyli o drzewach, które są ciekawe, skomplikowane, stare, mają dziuple, są mikrosiedliskami dla różnych ciekawych stworzeń i bytów i istot. I takie drzewa teoretycznie należy chronić. Jeżeli takie drzewo znajdziemy i chcielibyśmy, żeby zostało uchowane, to też na naszej stronie znajdziecie i Ktosia mogą znaleźć informacje. Ma też jakby wzór pisma, to jest bardzo proste, które można napisać, wnioskując o to, żeby takie drzewo zostało zachowane. To jest oczywiście mała akcja i czasem zdarza się, że zachowamy takie drzewo, ono później samo stoi na zrębie i tam ten ptaszek, który mieszka w dziupli wygląda to dość smutno, natomiast jakby to też jest istotne o tyle, że nadleśnictwa wiedzą, że ludzie chodzą po tych lasach, że je monitorują. Tak. No i możemy również, jeżeli ktoś by chciał działać na poziomie ogólnopolskim, to może też się do nas zgłosić. My też jako już Fundacja Ogólnopolska bardzo chętnie pracujemy z różnego rodzaju wolontariuszami. Potrzebujemy prawników, grafików, osób, które się znają na filmach, także też
też zapraszamy. Różne skille tak zwane są bardzo przydatne w tym aktywizmie leśnym. Można podpisywać petycje, można wspierać finansowo nas albo inne grupy, które działają oddolnie. Także tych sposobów działania jest bardzo wiele. W zależności od tego, czy mamy na to 5 minut, 15 minut, czy 5 godzin, czy 5 dni w miesiącu, to zawsze coś można zrobić. Wiele z tych działań też ma taki fajny aspekt, że można sobie pochodzić po lesie albo spotkać takich ludzi, którzy lubią chodzić po lesie i w większości wypadków są całkiem fajni, więc polecam aktywizm leśny. Super, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że to jest pełna gama rzeczy, które można zrobić. Wszystkie osoby, które nas słuchają albo oglądają, znajdą różne informacje w opisie tego podcastu. Postaramy się, żeby tam były linki. Również w związku z moją wtopą, że Lasy Państwowe są spółką Skarbu Państwa, na szczęście ten podcast jest sprawdzany pod kątem wiarygodności zawartych tu informacji, więc jeśli jeszcze gdzieś się pomyliłam, a ty nie wychwyciłaś czuj, to mam nadzieję, że będą te rzeczy sprostowane. Bardzo, bardzo dziękujemy za słuchanie nas. Dziękuję Tobie. Ja również dziękuję, a ja podrzucę wykresy, jak rosło pozyskanie drewna w ostatnich latach. Super. To w takim razie to również będzie w opisie odcinka. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję też Ani Ślusaręcej, która jest producentką naszego podcastu, Teodorowi Kieńcewiczowi, który nas dzielnie filmuje i nagrywa, oraz Lucjanowi Lucimińskiemu, który spróbuje to zmontować tak, żeby miało to jeszcze więcej sensu. Dziękuję. Dzięki.